Tyle złota, tyle wygrać. Będziemy się bawić. Jeżeli kiedykolwiek słyszeliście o gorączce złota, to na pewno słyszeliście też o rzece Klondike, która przebiega właśnie tutaj niedaleko tego miejsca, gdzie jesteśmy. I najsłynniejsza miejscowość na tej rzece, najsłynniejsza miejscowość z największej na świecie gorączki złota to Dawson City. I do tej miejscowości właśnie jedziemy. W czasach gorączki złota była nazywana Paryżem Północy i tętniła życiem. Mieszkało tu kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Dzisiaj to stara powesternowa, opuszczona miejscowość, gdzie mieszka bardzo mało ludzi, ale klimat pozostał. I dalej na tych terenach jest złoto. W tej rzece dalej płynie złoto, więc dzisiaj spróbujemy coś znaleźć. Ta miejscowość Dawson City, w której teraz jesteśmy, jest już na dalekiej północy, na prawdziwym końcu świata. My z Chicago jechaliśmy tu kilka tygodni. Zaraz obok jest już granica z Alaską i generalnie są tu bardzo ciężkie warunki. Nikt tu nie chce mieszkać. Ci ludzie, którzy tu mieszkają, to mieszkają głównie z powodów turystycznych. W ogóle cała miejscowość dalej jest w takim stylu westernowego miasteczka. Tak jak widzicie, nie ma asfaltu. Dalej stoją takie stare, klasyczne budynki. Ale też widać, że sporo budynków jest pustych i upada. Na przykład ten czy ten obok są do kupienia. Także jeśli byście chcieli kiedyś rzucić wszystko, przyjechać tutaj i mieszkać w Dawson City w takim klimacie gorączki złota i westernu, to jest to możliwe. Dzisiaj już nie ma tu tyle złota co kiedyś, dlatego już mało kto tu mieszka. W czasach gorączki złota największe biznesy robili nie poszukiwacze złota, tylko ludzie, którzy ich zaopatrywali. Właściciele restauracji, hoteli, ludzie, którzy sprowadzali tutaj sprzęt, kilofy, ubrania itd. To oni robili największe biznesy, bo wszędzie tutaj było daleko, wszystko było strasznie drogie, a poszukiwacze złota potrzebowali tego sprzętu, potrzebowali tych usług. Tak samo działało tutaj bardzo dużo domów publicznych i to właśnie oni, czy na przykład osoby sprzedające alkohol zarabiały najwięcej, no bo poszukiwacze złota, jak już zdobyli to złoto, to chcieli je gdzieś wydać. Kupujemy specjalną taką miskę do szukania złota i zaraz jedziemy nad rzekę poszukać. Może coś znajdziemy.
teraz Wam pokażę po kolei, jak się szuka złota, jaka jest technika. Najpierw nabieramy kawał piachu, w którym teoretycznie może być złoto i idziemy do rzeki. Moczymy to wszystko i podstawowa zasada, dzięki której można znaleźć złoto, jest taka, że złoto jest cięższe niż jakikolwiek tutaj piach, jakikolwiek kamień i tak dalej, więc próbujemy wypłukać wszystko, robiąc najpierw jak najwięcej okrężnych ruchów. Jeżeli coś wypada dookoła, to znaczy, że to na pewno nie jest złoto. Duże kamulce, które na pewno nie są złotem, możemy wyrzucić. Najpierw się trzeba całego tego brudu, błota pozbyć, czyli piachu. Najbardziej doświadczeni poszukiwacze złota potrzebują 12 sekund, żeby całą taką michę przepłukać i sprawdzić na 100%, czy tam jest złoto, czy nie, i iść do kolejnej. Tłuczemy tak długo, aż zostanie tylko troszeczkę na dnie, bo jeżeli tu jest złoto, to ono zostanie właśnie w najniższym punkcie, bo jest najcięższe. Złota na razie nie znaleźliśmy, ale znaleźliśmy naszego rodaka. Pan urodził się w Bydgoszczy, ale w wieku 1 roku wyprowadził się do Stanów, więc nie pamięta Polski, nigdy nie był w Polsce, ale mówi, że ma tam nawet rodzinę i zobaczył naszą polską flagę z daleka. Może nie wygląda, ale jest Polakiem. No niestety okazało się, że jedyne złoto, które znaleźliśmy, okazało się być złotem głupców, czyli taką jakby podróbką złota, która nie jest prawdziwym złotem i nie jest nic warta. Ale okazji jeszcze będzie bardzo dużo, bo jutro już wjeżdżamy do Alaski, wreszcie. I zaczynają się te prawdziwe złotonośne tereny, także jeszcze nie raz złota poszukamy. Dojechaliśmy. Chyba dzisiaj śpimy z najładniejszym widokiem dotychczas, bo tam z tyłu widzicie busa, namioty i obok ognisko, a my w drugą stronę mamy takie widoki. Dzisiaj ostatni nocleg na terenie Kanady, bo już tam, za tymi górami, jakieś 2-3 godziny przez górską drogę stąd, jest już Alaska i znowu przekraczamy granicę do Stanów. Także jutro po śniadaniu się zwijamy i przejeżdżamy. Dzisiaj już nie zdążyliśmy, bo ta droga ponoć jest bardzo ciężka i może zająć to parę godzin, więc dzisiaj jeszcze tu śpimy, a jutro wreszcie Alaska, czyli cel tego pierwszego etapu. Łukaszowi o godzinie 10 zachciało się jeść kiełbasy i godzinę wcześniej siadł i przygotował taki specjalny uchwyt na kiełbasę i jest bardzo z niego zadowolony. No oczywiście. A Karol był strasznie głodny, nie chciało mu się czekać. 30 sekund temu zachciało mi się kiełbasy. No i proszę. Tak jak wcześniej wspominałem, ta wyprawa przez 3 Ameryki jest podzielona na 5 etapów. Pierwszy etap rozpoczęliśmy w Chicago i prowadzi on przez Kanadę i Alaskę. W ramach niego mamy dojechać do Alaski i potem z Alaski zachodnim wybrzeżem zjechać z powrotem do Stanów. I tam się zakończy pierwszy etap. I takim symbolicznym celem tego pierwszego etapu jest dotarcie do autobusu Aleksandra Supertrampa z filmu Into the Wild. To będzie bardzo trudny trekking, bo zajmie nam 4 dni. Po drodze będziemy musieli się kilkukrotnie przeprawiać przez rzekę. I nie wiadomo, czy to przejdziemy, bo zależy wszystko od poziomu rzeki. W ogóle już wielokrotnie ludzie, którzy szli tym szlakiem i przekraczali rzekę, zginęli, bo był zbyt duży prąd i gdzieś ich porwał. Więc ogólnie jest to niełatwy trekking, ale taki mamy cel. Zobaczymy, czy się uda. Na pewno nie będziemy się upierać przy tym, żeby tą rzekę za wszelką cenę przekroczyć i żeby dotrzeć do tego autobusu. Jeżeli będzie niebezpiecznie, to trudno, zawrócimy. No ale bardzo byśmy chcieli tam dotrzeć.
bo ten autobus jest dla nas takim bardzo symbolicznym miejscem. To jest autobus pochodzący z filmu Into the Wild. Ten film zainspirował nas do tego, żeby stworzyć w ogóle ten projekt Busem przez Świat. I nie wiem, czy wiecie, ale nasz bus nazywa się Supertramp i ma to imię właśnie po Aleksandrze Supertrampie, po głównym bohaterze tego filmu. A ten film jest na podstawie prawdziwej historii, prawdziwego człowieka, który przez wiele miesięcy mieszkał tam na Alasce. No i fajnie by było, jakby się udało tam dotrzeć. Ale zobaczymy. Już niewiele zostało, za parę dni tam dotrzemy i ruszymy na ten trekking. Przez 4 dni będziemy bez zasięgu, bez komputera, bez możliwości montowania vlogów, ale mamy nadzieję, że uda się to wszystko nadrobić i że będzie ciągłość, że będziecie mogli dalej codziennie o 19 te vlogi oglądać. W ogóle to już jest ostatnia szansa, ostatnie dni na to, żeby wygrać od nas pocztówkę z Alaski, no bo już niedługo będzie po prostu za późno, bo wyjedziemy z Alaski. Przypominam, że żeby dostać pocztówkę, trzeba po prostu być aktywnym w komentarzach na YouTubie czy na Facebooku. Już parę dni temu kilka osób wybraliśmy, dostało od nas wiadomość, żeby przesłać swoje dane. A w ogóle to, jeżeli chcecie zobaczyć, czy uda nam się dotrzeć do tego autobusu Supertrampa i dalej śledzić tą naszą podróż, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj, zasubskrybujcie nasz kanał na YouTubie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Na razie.